Kamera samochodowa 4K nagrywająca w 60 klatkach na sekundę z wyjściem obrazu HDMI i możliwością nagrywania bezpośrednio na takim zewnętrznym dysku SSD. Ale po co tak kombinować i czy warto kupić ten wideorejestrator? Tylko sprawdzone kamery samochodowe. Prezentuje Paweł Urbaniak z wideorejestratory24.pl. Cześć! Dzisiaj w obroty biorę nowość od Viofo, a mianowicie model A329. Jest to z jednej strony do bólu klasyczna w formie kamera samochodowa tego producenta, a z drugiej strony pod pewnymi względami przełomowa opcja, oferująca niektóre funkcjonalności jako pierwsza na rynku. W pierwszej kolejności zajmę się tym, jak nagrywa pierwsza kamera samochodowa 4K zapisująca obraz w 60 klatkach na sekundę przy zachowaniu pełnej rozdzielczości. Ok, mamy więc 60 klatek na sekundę. Zazwyczaj było tak, że w kamerach, które potrafiły tak nagrywać, zalecałem po prostu przełączyć się na 30 klatek. Działo się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, 60 fps zazwyczaj wymuszało rezygnację z trybu HDR, czyli na wstępie, aby uzyskać wyższą płynność, musieliśmy tragicznie pogorszyć skuteczność nagrań nocnych, co siłą rzeczy nie miało sensu. Tutaj w A329 jest to zrobione dobrze, czyli mamy możliwość nagrywania 60 klatek za dnia i 30 fps z automatycznie aktywowanym HDR w nocy, czyli jest to zrobione tak, jak powinno być. Nie jest to pierwsza taka kamera, bo przykładowo działa to tak choćby w Mio 955W, tylko tam w 2,5K, natomiast Viofo A329 jest pierwszą kamerą, gdzie mamy auto HDR 60 fps w dzień, 30 fps HDR w nocy w 4K. Drugi powód, dla którego zwyczajowo preferowałem przełączać się z 60 klatek na zapis w 30 klatkach, to dzielenie biterate'u na dwukrotnie wyższą liczbę klatek. Czyli efektywnie po prostu materiał w 60 klatkach potrafił wyglądać po prostu mniej czytelnie w trudnych warunkach, w trudnych scenach z uwagi na dwukrotnie mniejszy strumień danych przypadających na tą daną konkretną klatkę. W przypadku Viofo A329 z jednej strony dalej ma to zastosowanie, ale przy 65 megabitach tylko dla kamery przedniej nagrywającej w 60 klatkach odpowiada to przeszło 30 megabitom w 30 klatkach, co jest takim przyjętym standardem. Więc pominąwszy jakieś skrajnie wymagające dla algorytmu kompresji sceny, myślę, że można przyjąć, że strumień danych dostępnych dla 60 fps jest już jak najbardziej akceptowalny. Ok, czyli mamy ustalone. Jeśli ktoś chce płynniejsze wizualnie materiały, które będą dawały chociażby możliwość wykorzystania dwukrotnych spowolnień od taki bajer, to właściwie czemu nie? Viofo A329 daje taką możliwość. 4K 60 fps, czyli mamy mega użyteczne nagrania, kamera jest najlepsza i można się po prostu rozejść? Niestety nic bardziej mylnego. Pierwsze materiały nagrane nową kamerą bardzo rozczarowały. Poczekałem na nowy firmware i no cóż, dalej zawód. Nagrania nie są mega czytelne po zatrzymaniu odtwarzania. Motion blur jest strasznie uciążliwy. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta, a jest nią zbyt długi czas naświetlania użyty dla zarejestrowania materiałów. Tak proste, a od lat producenci kamer samochodowych mają z tym straszny kłopot. Po prostu rejestrowanie obiektów w ruchu tak, aby były czytelne, nie wydaje się być kwestią priorytetową, jakkolwiek niewiarygodnie by to brzmiało, a w mojej ocenie jest to po prostu błąd. Dodatkowo osobiście zmieniam z czasem podejście do przejazdów testowych. Staram się nie czekać koniecznie na dobre warunki, a wręcz przeciwnie. Staram się analizować możliwie bardzo dużo materiału nagranego przy takiej gorszej pogodzie. Dodatkowo większy nacisk kładę na te odcinki, o których wiem, że stanowią duże wyzwanie dla algorytmów kompresji wideo. Wychodząc z założenia, że przecież osoby, które zakupią wideorejestratory, będą chciały, aby były one skuteczne nie tylko w jakichś tak konkretnych, określonych warunkach, ale zawsze. Naturalnie nie jest to osiągalne przy najtańszym segmencie cenowym, ale tutaj mamy już kamerę, która swoje kosztuje. Ma flagowy przetwornik Sony Starvis IMX 678, więc oczekiwania są wysokie, co jest uzasadnione. Nie jest też tak, że dzienny przejazd
głównymi ulicami miasta nie ma sensu. Pozwala na ocenę chociażby zdolności rozdzielczej kamery, bo to nie jest takie proste, że identyczna deklarowana rozdzielczość da zawsze taki sam potencjał, nawet przy zastosowaniu tego samego przetwornika obrazu. W zależności od kamery różnie będzie wyglądać użyteczność obrazu po jego bokach kadru. Różnić będą się również rzeczywiste kąty widzenia, które odbiegają od tych, które są deklarowane przez producentów w opisach. Czyli w takim razie WIOFA A329 nagrywa poruszające się obiekty jako rozmyte, więc kończymy i szukamy innej kamery. Nie tak szybko. W zapasie mamy przecież jeszcze wymienianą przeze mnie przy okazji wielu materiałów korektę ekspozycji. Ustawiamy więc -1 EV przód i tył, jak widać jest od razu lepiej. Osobiście uważam, że to właśnie powinno być domyślne ustawienie 0, ponieważ wcześniej było nawet ciut zbyt jasno. Czytelność zyskuje, ponieważ kamera nieznacznie, ale jednak skróciła czas naświetlania każdej klatki. Ok, -1 EV i dalej jest zapas jasności, a rozmycie ruchu dalej daje się zauważyć. Idziemy więc krok dalej, na maksymalną wartość -2 EV. Teraz jak za machnięciem czarodziejskiej różdżki okazuje się, że kamera jest w stanie nagrywać czytelne materiały. Tak powinno wyglądać to domyślnie, bez zabawy korektą ekspozycji. Następny krok przechodzimy z 60 klatek na 30. Jak widać, płynność jest niższa, skuteczność jest taka sama. Niestety nie mam na chwilę obecną 2 egzemplarzy tej samej kamery A329, aby pokazać to na jednym przejeździe, ale śledźcie kanał, jak pojawi się taka możliwość i znajdę na to chwilę, dorzucę taki materiał. W tym miejscu jeszcze małe słowo wyjaśnienia o tym, że jak widać kamera nagrywa tutaj w panoramicznych proporcjach 21:9 zamiast domyślnych 16:9. Oba ustawienia są dostępne, ja wybrałem takie kinowe nagrania z tego powodu, że wtedy mamy wyższą przepływność danych dostępną dla tego konkretnego kluczowego wycinku kadru, w którym po prostu najwięcej się dzieje w czasie jazdy. Dodatkowo takie nagrania lepiej skalują się też na wyświetlaczach o bardziej takich panoramicznych proporcjach, ale to już są szczegóły. Jeśli ktoś chce rejestrować więcej w pionie w klasycznych proporcjach 16:9, nie ma problemu i jest taka opcja dostępna. Kolejnym elementem, który potencjalnie rzucił się Wam w oczy, są sytuacje, kiedy wrzucam tablicę z kamery tylnej. Wielokrotnie miałem taką sytuację, kiedy kamera przednia WIOFA A329 sobie nie radzi, ale potrafi uratować sytuację moduł kamery tylnej. Bardzo dobry moduł kamery tylnej. Znakomita kamera tylna IMX675, również z możliwością korekty ekspozycji, również z panoramicznymi proporcjami 21:9, również z trybem Auto HDR i tak jak na moduł przedni pozwoliłem sobie ponarzekać, tak kamera tylna radzi sobie super. Absolutny top topów, jeśli chodzi o moduły tylne dostępne dla kamer samochodowych. Aby nie było zbyt pięknie, tak jak widać, moduł tylny radzi sobie na szybie tylnej bez przyciemnienia. Na przyciemnionej szybie tylnej będzie miał trudniej. Dlatego istotne jest, aby kamera tylna była możliwie mocna już na starcie, aby poradziła sobie również w bardziej wymagających, trudniejszych warunkach. Takie porównanie jak moduły tylne radzą sobie na szybach z różnym stopniem przyciemnienia znajdziesz również jak najbardziej na kanale, link w opisie. Jak WIOFA A329 poradzi sobie w nocy? Tutaj nie ma już na co narzekać, jest znakomicie, po prostu znakomicie. Wysoka skuteczność, tryb Auto HDR przełączający się na nagrania 30 fps z HDR dla obu modułów kamer, niezależnie od ustawień, zapewnia znakomite osiągi. Czego nie mówię bez jakiegoś takiego wielkiego entuzjazmu, bo no cóż, spodziewałem się tego po prostu po nowości od WIOFA.
Ok, trochę ponarzekałem, trochę pochwaliłem, ale może niesłusznie. Trudno przecież oceniać, nie mając punktu odniesienia. Sprawdźmy więc, jak Wiofa 329 radzi sobie na tle konkurencji. W pierwszej kolejności porównanie z Viofo A229 Pro. Starsza A229 Pro nagrywa tutaj w trybie 3-kanałowym. Efektywny bitrate jest więc mocno ograniczony. Dlaczego tak? Chciałem zdyskredytować starszą kamerę, abyście kupili nowszą. Jest dokładnie na odwrót. A229 Pro nagrywa tutaj w najskuteczniejszej konfiguracji, czyli z teleobiektywem RTC 300 i kamerą rejestrującą boki z perspektywy środka pojazdu. Jest to fenomenalnie skuteczny zestaw. Natomiast w przypadku Viofa A329 widać, jak wiele pomaga kamera tylna. Nasuwa się tutaj oczywiste pytanie, dlaczego nie ma zestawu, który połączyłby kamerę tylną, bezkompromisowy teleobiektyw oraz monitoring boków z perspektywy wnętrza pojazdu. Otóż może w przyszłości, na chwilę obecną jest to naturalnie też osiągalne. Wystarczy w aucie zamontować po prostu 2 zestawy wielokanałowe. Ja osobiście niezmiennie chwalę sobie takie rozwiązanie, od lat używam więcej niż jednego wideorejestratora, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że jestem tutaj w mniejszości. Czekamy więc na kolejne modele, które w jednym wielokanałowym zestawie połączą wszystko, co aktualnie najlepsze dla tego producenta. Ok, a co jeśli nie chcę wielu zestawów dodatkowego teleobiektywu? Kamera ma być z przodu i ewentualnie jeszcze z tyłu, ale podstawowa z przodu ma już po prostu nagrywać czytelnie. Przy takich założeniach, przy takich wymaganiach polecam Mikawi PQ8. To jak drastycznie mniej dokuczliwe jest w niej rozmycie ruchu bez konieczności kombinowania w jakiekolwiek ustawienia, robi wrażenie. Dla niektórych może być to zaskoczenie, dla mnie nie. Prototyp PQ8 testowałem już bardzo dawno temu, a Mikawi zależało, aby ten aspekt dopracować. Testowałem więc niezliczoną liczbę wersji oprogramowania przed finalnym oprogramowaniem kamery. W przypadku natomiast 329 dostałem do testów już gotowy produkt. Korekta ekspozycji -2 EV i w PQ8 faktycznie robi się już ciemno, ale tak powinno być. Zawsze można przecież użyć niższej wartości korekty ekspozycji, a w Viofo brakuje już skali. No i sytuacje, kiedy w Viofo jednej bądź drugiej było znakomicie, ale dopiero z dodatkowych modułów PQ8 ogrywa po prostu kamerą przednią i tak powinno być. Solidna kamera przednia w każdych warunkach jako podstawa, a dodatkowe moduły na specyficzne sytuacje. Jednak tak całościowo dodatkowe moduły potrafią faktycznie więcej, a bywa tak, że tylko teleobiektyw staje na wysokości zadania mimo kilkunastu kamer z przodu, tyłu i po bokach pojazdu, ale to temat na osobny materiał. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, aby powstał tego typu materiał. W nocy bez zaskoczenia zarówno Viofa 329, jak i Mikawi PQ8 są znakomicie skuteczne. Najwyższa możliwa półka. Jeszcze dla ciekawskich wyrywkowe screeny z wymagających scen innych kamer. To tak gdyby ktoś zarzucił, że to nie jest dokładnie sprawdzane, bo jest jeszcze kamera XY, która radzi sobie super, a ja jej nie pokazałem, na pewno celowo, aby te droższe wypadły lepiej. Generalnie na kanale jest już mega baza porównań różnych kamer w różnych warunkach, w różnych pojazdach, w różnych konfiguracjach. Jak ktoś chce się zagłębić w temat, zapraszam. Dla mnie też jest to przydatne, aby mógł później lepiej omawiać Wam osiągi nowych wideorejestratorów, czy też oceniać, jak jakiś nowy produkt radzi sobie po prostu na tle konkurencji. Ok, przebrnęliśmy, jak mam nadzieję, przez niezliczone stopklatki, kamery, ich ustawienia, porównania, przy okazji nadając kontekstu osiągom Viofo A329. Przejdźmy teraz do tego, jak kamera rejestruje materiał, ale już nie w czasie jazdy, a w trakcie monitorowania parkingowego na postoju pojazdu. Nagrywanie parkingowe w Viofo A329 ma wiele wariantów do wyboru. Co ważne, zawsze nagrywają oba moduły. Oba posiadają detekcję i tak powinno być.
Tryb Low Bitrate, nagrania z obniżoną jakością. Moduł przedni dalej nagrywa w 4K, bitrate jest jednak obniżony do mega niskiego poziomu 4 megabitów na sekundę, a dzięki temu, że sceny są statyczne, całość mimo wszystko posiada potencjał dowodowy, chociaż nie wygląda jakoś spektakularnie, ale na karcie zmieści się nam wiele godzin nagrań w takiej obniżonej jakości. Tryb detekcji ruchu z buforowaniem i co ciekawe w pomiarach wychodzi, że 13 sekund wstecz. Tak nietypowo, ale tyle wychodzi, jest to powtarzalne na dostępnym aktualnie softie. Tutaj też bitrate jest obniżony do 12,5 megabita na sekundę z przodu, potencjalnie więc bardzo użyteczny i polecany tryb właśnie głównie ze względu na to buforowanie zapisu, czyli nagrywanie również tego, co przed wystąpieniem ruchu. Nagrywanie timelapse, czyli taki klasyk, filmy poklatkowe w przyspieszonym tempie. Standardowo dla VIOFO możemy wybrać stopień przyspieszenia. Bitrate jest taki sam jak w czasie jazdy, więc jakość jest super. I tutaj ciekawostka, tryb Super Night Vision, czyli takie mega rozjaśnienie. Może to być przydatne, jeśli faktycznie korzystamy z tej ujemnej korekty ekspozycji, którą proponuję, a parkujemy gdzieś, gdzie jest po prostu bardzo ciemno. Super Night Vision też ma swoje mankamenty, rozmycie ruchu, rozmycie poruszających się obiektów. To rozmycie jest bardzo dokuczliwe. Może się też zdarzyć tak, że postać dokonująca szkody parkingowej będzie takim rozmytym duchem. Z drugiej strony, jeśli ktoś będzie manewrował, zrobi szkodę i na chwilę przystanie, żeby zorientować się w sytuacji tego, co nawywijał i dopiero ucieknie, jest duża szansa, że na którejś klatce będzie czytelnie. Także tryb, który ma swoje wady i zalety, zresztą tak jak i wszystkie inne, super, że jest możliwość wyboru. Generalnie VIOFO 329 ma wysokie kompetencje, jeśli chodzi o monitorowanie parkingowe. Wiele trybów, możliwość włączenia HDR w trybie parkingowym, tryb nagrywania w ciemnościach, Super Night Vision, dużo możliwości, ale dzięki temu możemy lepiej dopasować sposób działania kamery w trybie parkingowym do scenariusza naszego parkowania tego konkretnego pojazdu. Brawo za to! Standardowo tryb parkingowy wymaga podłączenia do stałego zasilania poprzez dedykowany adapter VIOFO HK4, a pobór mocy utrzymuje się na rozsądnym poziomie. No chyba że kamera będzie zapisywać na zewnętrzny dysk SSD. Wtedy pobór wzrośnie. Ale zaraz co? Zewnętrzny dysk? VIOFO 329 jest pierwszym wideorejestratorem samochodowym, który pozwoli na podłączenie zewnętrznego dysku SSD. W moim przypadku testowałem na takim maleństwie od Samsunga o pojemności 1 TB, ale kamera spokojnie przyjmie nawet nośniki o pojemności 4 TB. W moim przypadku było łatwo. Wyjąłem dysk z pudełka, podłączyłem do kamery, potwierdziłem, że chcę na nim zapisywać i już. Na wyświetlaczu pojawiła się też stosowna ikonka, która oznacza, na który nośnik jest wykonywany aktualnie zapis. Czyli generalnie rozwiązanie plug and play, czyli umożliwiające zapisywanie nawet 8 razy więcej danych względem najpojemniejszej karty pamięci, czyli ponad 3 doby jazdy w maksymalnej jakości, czy grubo ponad tydzień jazdy po obniżeniu bitrate'u, który dalej będzie w wielu aspektach jak najbardziej użyteczny. Wow, nauki jazdy, różne profesjonalne rozwiązania, bardzo wysoki potencjał do zastosowania takiego rozwiązania. Możemy również zrobić kopię danych z karty pamięci na dysku, czy też usunąć dane z dysku, więc takie podstawowe zarządzanie plikami już z poziomu kamery też jest dostępne, ale aby nie było zbyt pięknie, u mnie wystarczyło po prostu podłączyć dysk do kamery, ale widziałem doniesienia o konieczności formatowania dysku, przygotowania go tak, aby kamera mogła go w ogóle rozpoznać i z niego skorzystać, rozpocząć na nim nagrywanie. Jest to pierwsza kamera samochodowa ze wsparciem dla takich zewnętrznych nośników SSD. Po wstępnych testach naprawdę wszystko działało bardzo prosto, bardzo dobrze, zrozumiale, przemyślanie, jednak nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził tego dokładniej. Podłączyłem kamerę, aby ta nagrywała na dysk ciągle, wiele dni. W międzyczasie zmieniłem tryby pracy, odpinałem, podłączałem dysk, takie zwyczajowe testy sprzętu w moim prywatnym stylu.
No i tutaj klops. Szybko uzyskałem sytuację, kiedy w trybie parkingowym detekcji ruchu dane były zapisywane na wewnętrzną kartę pamięci zamiast na dysk, podczas gdy pliki jazdy prawidłowo lądowały już na dysku. Po wyciągnięciu karty pamięci zapis przeniósł się z powrotem na dysk. Ponowne podłączenie dysku i wszystko wróciło do normy. Kolejnego dnia, mimo podłączonego dysku, całość nagrań lądowała już od wielu godzin na karcie pamięci w kamerze. Zresztą prawidłowo wyświetlała się informacja na wyświetlaczu kamery, że tak jest. Jak to w elektronice, wystarczyło ponownie uruchomić i zapis wrócił już z powrotem na zewnętrzny dysk. Tak było w przypadku takiego Samsunga T7. Viopo nie lubi się już z kartami pamięci tego producenta. Być może z dyskami jest podobnie. Niestety na chwilę obecną brak takiej listy kompatybilnych dysków SSD. Możliwe też, że zostanie to po prostu poprawione po aktualizacji oprogramowania. Być może też na innym dysku byłoby bez jakichkolwiek uwag. Natomiast ja wyszedłem z założenia, że przy całkowicie nowym rozwiązaniu, jeśli nie wychwycę jakichkolwiek problemów, to znaczy, że testowałem po prostu niewystarczająco dokładnie. Zachęcam więc do śledzenia sytuacji. Jeśli w ogłoszeniu produktowym kamery pojawi się opcja zakupu dedykowanego dysku, to wtedy kupuj śmiało. To też nie jest tak, że przy używaniu zewnętrznego nośnika straciłem jakieś dane. Część znalazła się po prostu na karcie pamięci w kamerze, więc jeśli ktoś chce przetestować we własnym zakresie, myślę, że droga jest otwarta. Najważniejsza jest bowiem pewność zapisu danych, więc z pewnymi uwagami rozwiązanie w postaci zewnętrznego nośnika pamięci jest jak najbardziej ok. Ja natomiast na chwilę obecną zostaję przy kartach pamięci Viofo Industrial i proszę wreszcie o kamerę z rozwiązaniem, którego używam od lat w aparatach, czyli po prostu podwójny slot na karty pamięci. Natomiast zewnętrzne dyski SSD widziałbym raczej w kamerach o budowie jak Blackview Box, gdzie w ukrytej jednostce centralnej można podłączyć więcej niż jeden dysk, można podłączyć M2, czy też zbudować sobie macierz, można podpiąć NASA bez ciągnięcia dodatkowych przewodów z poziomu szyby przedniej, czyli przy kamerach w tej formie jak najbardziej rozwijałbym to rozwiązanie. A jeśli mowa o dodatkowych przewodach, to z kamery możemy wyciągnąć sobie jeszcze HDMI. Po co? Viofa 329 posiada możliwość wyjścia obrazu. Nie jest to pierwsza kamera samochodowa, która to potrafi, aczkolwiek rozwiązanie jest o tyle nietypowe, że zastosowany przewód mikro HDMI do dużego HDMI musiałem dokupić. Mimo że wybrałem pierwszy, lepszy, najtańszy, to wszystko działa. Możemy po prostu wyświetlić obraz na dowolnym wyświetlaczu po prostu ze złączem HDMI. Możemy też wybrać, czy nadruki OSD generowane przez kamerę będą na zewnętrznym wyświetlaczu w ogóle dostępne i wyświetlane. No okej, ale po co mi takie rozwiązanie? Nie ukrywam, że obraz z A329 na dużym monitorze już bezpośrednio w pojeździe był o wiele bardziej czytelniejszy względem nawet dużych wyświetlaczy kamer lusterkowych. To kolejny poziom tego, ile i w jakiej rozdzielczości widać potencjalnie w takich mocno zabudowanych pojazdach. Może się to tam przydać przy manewrach, czy też obserwowaniu po prostu tego, co dzieje się wokół pojazdu, w którym przybywa kierowca, śpi i tak dalej. Dodatkowo mamy po prostu wyjście obrazu HDMI, więc być może z wykorzystaniem jakiegoś zewnętrznego rekordera to właśnie to będzie rozwiązanie do zarejestrowania dni, czy też tygodni jazdy i postoju, tak jak po prostu w systemach monitoringu. Swego czasu takich rekorderów używało się też dla camcorderów, dla wyciągnięcia takiego nieskompresowanego sygnału wideo. Mamy więc mega niszową, ale potencjalnie ciekawą opcję, która może obejść jakby ograniczenia związane z dedykowanymi dyskami SSD. No dobrze, ale co jeśli nie chcę instalować w aucie wielkiego monitora, a chcę przeglądać nagrania z kamery na wyświetlaczu większym niż ten bezpośrednio w kamerze? Wtedy wystarczy skorzystać z aplikacji mobilnej.
Omawiana kamera samochodowa nie ma wprawdzie wsparcia dla internetowej chmury, czyli nie połączymy się z dowolnego miejsca na świecie, ale będąc bezpośrednio w pojeździe już tak, jesteśmy wtedy w stanie połączyć się z siecią Wi-Fi, która jest generowana bezpośrednio przez kamerę. Za pomocą aplikacji możemy zdalnie zmieniać ustawienia w kamerze, zobaczyć podgląd w czasie rzeczywistym tego, co widzą akurat obiektywy, co jest pomocne przy dobieraniu odpowiedniego ustawienia, przy montażu w pojeździe. Możemy też pobierać pliki do pamięci naszego telefonu. Kamera zapisuje nagrania z niesamowicie wysokim bitrate'em, pliki zajmują dużo miejsca, więc na pokładzie mamy wsparcie dla Wi-Fi 6, które ma być po prostu szybsze i usprawniać proces transferu plików. Jeśli w specyfikacji naszego telefonu przy Wi-Fi znajdziesz dopisek AX, to znaczy, że telefon wspiera szybszy standard transferu. Jeśli nie, to też nic się nie stanie. Zarówno mój prywatny, jak i służbowy telefon takiego wsparcia nie mają, ale dalej mogę z kamerą się łączyć i pobierać nagrania. Będzie to trwało po prostu odrobinkę dłużej. Ale to też nie jest tak, że mając starszy telefon nie mogę szybko skopiować danych z kamery. Super działa opcja przesyłu danych poprzez przewód USB-C. Kamera może być wtedy zasilana tylko z telefonu i aby skopiować sobie pliki bezpośrednio do pamięci, wystarczy wejść, wybrać, skopiować. Sprawdziłem to na OnePlusie 7T Pro i nie doszukałem się problemów, jeśli chodzi o działanie tej funkcji. Naturalnie wciąż polecam kopiowanie danych bezpośrednio z karty pamięci czy też dysku SSD, a w przypadku dysku jest to akurat super mega wygodne, zwłaszcza przy większej ilości nagrań. Ale super jest to, na jak wiele sposobów mamy tutaj dostęp do plików. Każdy sobie podłączy, pobierze tak jak jest mu wygodnie i to trzeba pochwalić. Czy więc finalnie na taką pochwałę i rekomendację zasługuje Viofa A329? Czy warto kupić Viofa A329? Jeśli potrzebujesz którejś z unikalnych funkcji tej kamery, chcesz nagrywać w 4K przy 60 klatkach, chcesz zapisywać wiele nagrań na zewnętrznym dysku SSD, potrzebujesz wyświetlać obraz z kamery na dużym monitorze przez HDMI, bo tak, to jak najbardziej. Kamera wyróżnia się też zdecydowanie poprawionym odprowadzaniem ciepła. Dodatkowo ma obniżony pobór energii, co skutkuje po prostu, kolokwialnie mówiąc, mniejszym nagrzewaniem. Szczegółowe pomiary tego oraz innych aspektów związanych z wideorejestratorem znajdziesz w sekcji opis funkcjonalny na karcie produktowej. No dobra, a co jeśli szukasz po prostu skutecznego wideorejestratora z wyższej półki? Wtedy sprawa mocno się komplikuje przez obecność na rynku kamer, które potrafią być chociażby skuteczniejsze pod względem rejestrowanego materiału dowodowego, czy innymi słowy lepiej realizować podstawową funkcję kamery samochodowej, jaką jest dostarczenie użytecznego dowodowo materiału. Skuteczniejsza opcja na przód i tył to przykładowo Mikawi PQ8. Skuteczniejsza dzięki szerszemu zakresowi objętemu aktywnym monitoringiem będzie Viofa A229 Pro w opcji 3CH, nie wspominając o asie w rękawie w postaci teleobiektywu Viofa RTC 300. Potencjalnie dla kogoś ciekawszą propozycją będą kamery z internetową chmurą, jak FineView GX1000 Cloud i tutaj najważniejsze, wszystkie te alternatywy będą od Viofa A329 tańsze. Recenzje produktowe mojego autorstwa wszystkich wymienionych wcześniej wideorejestratorów znajdziesz również na kanale, a linki w opisie filmu. Tak to wygląda pod koniec 2024 roku. Jeśli oglądasz ten materiał później, a na A329 jest akurat jakaś promocja lub też ceny po prostu uległy zmianie, a na rynku nie pojawiło się nic lepszego, bierz śmiało. Ostatecznie to po prostu ciekawy wideorejestrator z dobrze zrealizowanymi bardzo wieloma kluczowymi aspektami. Niewykluczone też, że do tego czasu producent poprawi skuteczność nagrań poprzez redukcję rozmycia ruchu. Natomiast tu i teraz myślę, że może śmiało rozważyć wymienione przed chwilą alternatywy.
To nie jest też tak, że Wiofa 329 jest kamerą nieudaną. Po części osobiście czekałem jednak na zupełnie inaczej zaprojektowane urządzenie i nawet zastanawiałem się, czy prace nad A329 nie rozpoczęły się, kiedy na rynku było jeszcze A229 Duo, a nie było jeszcze A229 Pro. Sam wideorejestrator potrafi też o wiele więcej niż to tutaj przedstawiłem. W Wiofa 329 mamy wsparcie dla wygodnych komend głosowych, czyli możemy kamerze powiedzieć, że ma zrobić coś, przykładowo zabezpieczyć nagranie komendą log the video. Kamera jest też w stanie mówić do nas, tutaj już w języku polskim, informując chociażby o rozpoczęciu nagrywania, przejściu w tryb parkingowy, a jest to mega wygodne i praktyczne rozwiązanie. Super praktyczny jest też dedykowany zewnętrzny przycisk, a właściwie pilot sterujący, umożliwiający sterowanie wieloma funkcjami kamery bez odrywania wzroku od drogi i bez konieczności wydawania kamerze anglojęzycznych komend. Super sprawa. Kamera informuje też w sposób trudny do przeoczenia o błędzie karty pamięci, czego wiele urządzeń nie robi tak dobrze. Takich rzeczy jest jeszcze więcej i aby ten materiał dało się obejrzeć do końca, chociaż w przyspieszonym tempie, nie wymieniam wszystkich funkcji i możliwości. Więcej znajdziesz na karcie produktowej, gdzie polecam zakładki opis funkcjonalny, jakość nagrań czy zakładkę porównania kamer. Ja w tym miejscu serdecznie dziękuję za uwagę, poświęcony czas i widzimy się przy okazji kolejnego testu interesującej kamery samochodowej. A jeśli doceniasz takie wnikliwe prezentacje i nie chcesz, aby ominęły Cię nowe materiały, zachęcam do zasubskrybowania kanału i pozostawienia łapki w górę. Dzięki i do zobaczenia. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę wideorejestratory24.pl.